gdy Dario Argento kręci film, no to wiadomo, że będzie albo bardzo intrygująco, ciekawie, ze świetnym klimatem, albo, no właśnie, albo. Niestety Upiór w operze jest to albo film bardzo, delikatnie mówiąc, przeciętny. O tym oczywiście będzie za chwilę. Ciekawa obsada, przynajmniej w głównej roli. W rolę upiora wcielił się Julian Sands, bardzo skądinąd znany aktor charakterystyczny. Jeżeli widziałeś Warlock, tak? Czarnoksiężnik, taki jest chyba polski tytuł. Rzeczywiście bardzo fajna muzyka Ennio Morricone. Ale rzeczywiście może zacznę od samego pomysłu. No koncept jest znany, już wiele było oczywiście filmów o upiorze w operze. Krótko, mamy naszego głównego bohatera, który jako dziecko zostaje przez rodziców gdzieś tam wrzucony do koszyka i wysyłają go rzeką w nieznane. Jeżeli znasz to z Biblii, to dokładnie wiesz, o co chodzi. No i w pewnym momencie w jakiejś jaskini szczury go ratują, szczury go wychowują. No i krótko mówiąc tyle. Rzeczywiście później jest opera, zakochuje się nasz upiór w jednej ze śpiewaczek, no i potem robi wszystko, żeby ona zaśpiewała, żeby rzeczywiście było dobrze, a w międzyczasie dodatkowo mamy troszeczkę nutki Argento w tymże wszystkim filmie. No i teoretycznie pomysł, jak znamy oczywiście, bardzo, bardzo wiele razy powtarzany, powielany w różnego rodzaju, czy to oczywiście filmy akcji, straszaki, chociażby ze znanym z Koszmaru z ulicy Wiązów Robertem Englundem, czy wersje musicalowe Andrew Lloyd Webbera i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mamy film, który chyba nie bardzo wiedział, Dario Argento nie miał za bardzo chyba pomysłu na to, co to ma być. Czy robimy musical, czy to ma być komedia romantyczna, czy to ma być film fantazy, bo nawet wizje są, czy to ma być jego rzeczywiście standardowy, sztampowy, typowy, bardziej powinienem rzec, dla Argento straszak z mnóstwem czerwonego barwnika. Chyba sam za bardzo do końca nie wiedział, bo aktorzy tak naprawdę nie mają pojęcia, jak to wszystko ograć, bo fabuła, niby teoretycznie to się trzyma kupy, tak? Nasz główny bohater gdzieś tam pragnie, dąży do tego, żeby śpiewaczka była znana, on ją kocha i w ogóle ona ma jego kochać, w ogóle ma zdolności telepatyczne. On jej mówi, a w tym momencie tutaj tak, zaparzysz sobie herbatę, za chwilę przyjdziesz do mnie, do mojej jaskini, wsiądziesz do łódki, tylko nie tej od konkurencji, tylko ta. Zastanawiałem się, czy ten upiór jest wampirem może, ale okej, w porządku, jakoś tak rzeczywiście jakiś taki jest koncept. Są szczury, oczywiście, że są, bo muszą, uratowały go. Szczury, które oprócz tego, że gdzieś tam pomagają naszemu bohaterowi, jest ich cała plaga, to w pewnym momencie, i tutaj niestety nie ściemniam, a szkoda, miałem nadzieję, że czegoś takiego nie będę musiał nigdy w życiu powiedzieć. Pewnie nikt chyba w całej historii recenzji na YouTubie tego nigdy nie powiedział. Szczury robią dobrze głównemu bohaterowi, upiorowi. Tak, naprawdę powiedziałem to. Rzeczywiście to nie jest to świetna sprawa i problem jest taki, że chyba Argento nie bardzo wiedział, w którą stronę chciał podążyć. Czy rzeczywiście ma być to typowy film Argento? Na początku coś widzieliśmy, później nie, zbliżenie na ręce i tak dalej, że rzeczywiście jest zagadka, coś ma się dziać. Czy to ma być baśń, bo mają różnego rodzaju wizje. Nasz upiór w pewnym momencie sobie siedzi na dachu, papieroska sobie, można powiedzieć, popala, co jakieś wizje pojawiają się, to jest wykonane pięknie. Nie jest to wykonane pięknie, bo to jest film z 1998 roku, a te efekty wizualne wyglądają jakby pracowali przy nich bracia Marx. Uwierz mi, po prostu tandeta pogania tandetą i jest to źle zrobione, jest to beznadziejnie wykonane. Tutaj się oczywiście nie dało nic zrobić. Fabuła, nasza główna bohaterka, a tak, ja chcę jego, a nie chcę jego, ja chcę jego, o, ja chcę jego, ja nie chcę. W ogóle tutaj w tym filmie niewiele się zgadza. W międzyczasie mamy oczywiście typowego, można powiedzieć, Argento, bo nasz upiór w operze, jak ktoś tam przeszkadza, to go ciach, dziękuję bardzo i już go nie ma. Przy okazji w sposób bardzo kwiecisty, bardzo wyrazisty, bardzo, można by powiedzieć, z użyciem dużej ilości czerwonego koloru, więc wiadomo rzeczywiście o co chodzi, ale film nie bardzo wie, czy podążymy ścieżką zakochanego upiora, romantyka, który tutaj rzeczywiście ma wizję rodem z niekończącej się opowieści, czy jednak nie, jednak zostaniemy przy sobie i Argento da nam to, co chciał. Domyślam się, że do końca nie jest to wina samego reżysera, ponieważ tutaj mam oczywiście IMDb włączone i się posiłkuję ciekawostkami z tejże strony. Według informacji jest wersja filmu, w reżyserii oczywiście Argento, która jest o godzinę dłuższa od tego, co my dostaliśmy w kinie.
wersja ta została gruntownie przerobiona i zmieniona przez producentów, aby zapewnić filmowi atrakcyjność dla szerszej publiczności. No jeżeli producenci, to już po raz 5000 pewnie mówię, że tak się dzieje, kiedy producenci się wmieszają w to, jak film ma wyglądać, jaka jest wersja finałowa, no to nie jest dobre, bo może rzeczywiście wtedy ten film byłby ciekawszy, lepszy. No słuchaj, godzina materiału przy, powiedzmy, umówmy się, w filmie, który ma 2 godziny, to masz 1/3 filmu więcej. To jest bardzo dużo. I może rzeczywiście to by wtedy wyglądało jakoś sensownie. Może byśmy wiedzieli, czy to jest baśń, czy to jest dramat, czy to jest musical, a może rzeczywiście nie, to jest komedia, albo idziemy jeszcze w innym kierunku i to jest straszak. No tutaj rzeczywiście tego nie wiadomo i na tej kanwie ten film nie działa. Jak już mówiłem wcześniej, rolę tytułową upiora w operze Julian Sands. Jest to, jak się doczytałem, jedyny upiór w operze w ogóle, który nakręcono, który nie ma maski. Nie jest deformowany, jest po prostu przystojnym mężczyzną, bo rzeczywiście Julian Sands tutaj wygląda bardzo ładnie. Zaskakujące? No niekoniecznie. Nie był pierwszym wyborem oczywiście do roli upiora. Pierwszym wyborem był John Malkovich, no ale coś się nie zgrało, nie wiadomo, nie ma informacji, więc albo sprawy kontraktowe, albo po prostu scenariusz mógł być beznadziejny. W każdym razie trafiło na Juliana Sandsa. Jedyny upiór, jak już mówiłem wcześniej, który jest piękny, który jest ładny, który jest śliczny i tu jest zagwozdka, ponieważ Julian Sands chyba jako jedyny w tym filmie gra to wszystko na poważnie. Wiesz, on rzeczywiście czuje tę rolę, on przeżywa to, kim jest upiór, te jego rozterki, czy rzeczywiście w tę stronę pójdę, czy nie, tutaj trzeba kogoś... Naprawdę widać, że Julian Sands się stara, że rzeczywiście chce iść w dobrym kierunku, ale jest kontra, ponieważ wszyscy inni aktorzy albo totalnie przerysowują tę postać i wygląda to, wiesz, no tak jakbyś wziął Flipa i Flapa i wrzucił do, niech będzie, powiedzmy, mówiłem wcześniej o filmie sprzed wielu lat, no to niech będzie na przykład, że wrzucimy ich do Obywatela Kane'a i to ma wszystko się zgrać. No nie ma takiej możliwości. I naprawdę, począwszy od Łapacza Szczurów, który jest tak komiczny, który jest in minus oczywiście, który jest tak przerysowany, tak źle zrobiony, że niby wszystko w porządku, a nagle jest opera, przedstawienie, on nagle wpada w połowie. Ty jesteś cudzołożnicą, bo ty z nim, z tym królem szczurów tam w podziemiach i nagle wszyscy, ło, jaka ona jest zła, a nie, może ona jest dobra, może on jest pijany, może coś, po prostu masakra. Nie ma tutaj oprócz Sandsa chyba roli, która byłaby w jakiś ciekawy sposób nakreślona, narysowana. Rzeczywiście, albo to jest taki totalny minimalizm, że się zastanawiamy, co to się będzie działo, albo lecimy na maksa, żeby było fajnie i rubasznie i całościowo to nie wygląda dobrze, więc wydaje mi się, wcześniej mówiłem, że możliwe, że ten film wyglądałby dobrze, kiedy by dodać tę godzinę, ale gdy masz tak wielką rozbieżność względem tego, co aktorzy mają grać, bo pamiętaj, to nie jest tak, że nagle tamci aktorzy sobie wymyślili, okej, to ja zagram to w ten sposób, bo jeżeli on tak sobie, ona tak sobie wymyślili to, że w ten sposób ta postać będzie przedstawiona, to na to się zgodził reżyser. Więc Dario Argento stwierdził, podoba mi się to, biorę, kupuję, tak, zagraj. Ale w tym momencie jest taki kontrast, taki beznadziejny dysonans, że rzeczywiście nie ma możliwości, ażeby to zagrało. Może John Malkovich coś tam usłyszał co nieco, jak wygląda praca u Dario Argento, stwierdził, nie no, dajcie spokój, ja się nie będę wygłupiał, żeby mieć w swojej filmografii taką produkcję i chyba zrobił rzeczywiście dobry ruch, bo ten film do dobrych nie należy. Zresztą oprócz tego, że no w pewien sposób mieliśmy Juliana Sandsa, no wtedy już doświadczony aktor jak najbardziej, no to operatorem, to jest ciekawe, operatorem był Ronnie Taylor, facet, który, uwaga, pracował w sumie przy 4 różnych upiorach w operze. Oczywiście tym Dario Argento. Wcześniej upiór w operze. Był operatorem kamery przy poprzednim filmie Dario Argento, czyli Opera. No tam też rzeczywiście w pewien sposób można powiedzieć, że było to wzorowane na tym projekcie. Był operatorem kamery w filmie Upiór w raju Briana De Palmy. Mowa o filmie z 1974 roku. Zajmował się również zdjęciami do filmu Popcorn z 1991 roku, który uważa się, że jest inspirowany powieścią. Więc masz faceta, który wie dokładnie, jak ma wyglądać film o upiorze. Muzykę tworzy ci gentleman, który się zowie Ennio Morricone. No nic dodać, nic ująć, tak? Ja wiem, że panowie zaczynali razem pracę wiele lat temu i wyglądało to jak wyglądało, ale
no to jest niemalże samograj. Julian Sands przychodzi, też facet już znany w tym momencie z takich albo nie innych filmów, więc masz technicznie przynajmniej film zabezpieczony. Potem dostajesz efekty wizualne, które wyglądają tak, jakby je kręcił Patryk Wegeta do swoich filmów i nie wygląda to naprawdę dobrze. I tutaj to wszystko nie gra. Wiesz, ja nieraz mówię, że u Argento jest taki fajny dysonans, że muzyka metalowa, tutaj akcja spokojnie, ale to nie gra, ale jak najbardziej łączy się i to ma rzeczywiście ręce i nogi, bo to jest jego styl, bo to rzeczywiście współgra. A tutaj tego stylu w ogóle nie czuć, naprawdę w ogóle nie widać, że to jest film Dario Argento. Naprawdę, gdyby to zrobił ktokolwiek inny, nie mielibyśmy do tego zastrzeżeń, żeby powiedzieć, o nie, przecież tu jest styl Argento. Tutaj tego stylu nie ma. Tutaj po prostu to jest wzięte na zasadzie, okej, damy jakiemuś kolejnemu facetowi. Kto tam zrobił Koszmar z ulicy Wiązów 6, a ten facet od piątku 13:24? No dobra, dawaj kogokolwiek, nie ma znaczenia. I tak właśnie ten film wygląda, dlatego nie mogę, w ogóle nie mogę tego filmu tobie polecić. Odradzam go. Odradzam, nie oglądaj. No chyba, że jesteś wielkim fanem twórczości Dario Argento, to tak, wtedy weź, ale odhaczysz i domyślam się, że już 2-3 dni później całkowicie o tym filmie zapomnisz, ponieważ fabularnie to jest zgroza. Naprawdę, to jest kryminał za ten film. Gdyby była taka opcja, że wsadzamy kogoś do więzienia za źle napisany scenariusz, to naprawdę, tak, Argento pewnie by się tam się znalazł. Aktorstwo, tutaj to wygląda wszystko jak pomieszanie z poplątaniem. Jak to mawia mój syn, jak pipry z mamrami, tu nie wygląda nic dobrze. Jedynie mogę powiedzieć, że muzyka i zdjęcia są intrygujące. Ale czy mowa o tym właśnie szczurzołapie, który w 5 minut niczym MacGyver tworzy urządzenie do łapania szczurów, które jest zasilane, nie wiem, chyba turbo lasero dynamito jakimś tam atomem, które po prostu śmiga i jeździ w tych jaskiniach, w tych tunelach. W ogóle okazuje się, że tam jest drugie miasto. Wyobraź sobie, są tunele, jakieś tam jaskinie, gdzie żeby przejść, to trzeba się, no ja z moim tuszą bym się nie zmieścił, a nagle upiór ma tam organy. To nie to, że organy, że serducho i wątróbkę, nie, organy, takie wielkie organy kościelne. Tylko powiem ci w ten sposób, jest to największy instrument na świecie. Organy kościelne jest to największy instrument na świecie, a on sobie je tam dał radę wnieść. A dostać się do jego kryjówki można tylko, jeżeli kojarzysz, jakie łódki pływają, jakie gondole powinienem rzec, pływają w Wenecji, to takimi łódkami się tam poruszają, jedno może dwuosobowymi, a on sobie spokojnie całe organy wiózł, łóżko, jedno, drugie, piąte, dziesiąte, wszystko, to po prostu komizm, ale niezamierzony, więc rzeczywiście jest to film beznadziejny, jest to film słaby, jest to film, którego tak, no dzisiaj nagrywam tę recenzję, mam nadzieję, że jutro o tym filmie już nie będę pamiętał, bo uwierz mi, niektóre filmy, nie sądziłem, że to kiedykolwiek powiem, ale niektóre filmy Patryka Wegi są lepsze od Upiora w operze. Bardzo mi przykro, Dario Argento. Co tu dużo mówić. Mogę powiedzieć jeszcze jedno na tej liście. Jak najbardziej jest mnóstwo horrorów, lepszych, gorszych, ale innych, ciekawszych, również tych Dario Argento.